Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was na moje ukochane zapachy, profile zapachowe, które uwielbiam nosić zimą. Zapraszam. Jak widzicie po tytule, tego będą dwie części. Pierwsza część to jest mainstream, ogólno znane zapachy, coś łatwo dostępnego i takie zapachy, które no właśnie myślę, że wszyscy znają, przynajmniej marki wszyscy znają i tak dalej. I o tych zapachach dzisiaj z Wami pogadam, a druga tura to będą marki niszowe. Więc na razie o niszy nie mówimy, tylko o tym, co wszyscy dobrze znają, przynajmniej tak mi się wydaje. I zacznę może, słuchajcie, od takich próbeczek tak naprawdę, które mam, bo nie kupiłam sobie jeszcze ani flakonów, ani nie kupiłam sobie większych odlewek, ale mam po 3 ml miałam odlewki i zobaczcie na testowanie, ile mi zostało. I ja ich używam. Myślę, że 3 ml, słuchajcie, zapachów, tak jak ja patrzę, jakie sobie właśnie noszę teraz, to spoko wystarczają, ale nie będę Wam mówiła, bo to nie jest jakaś jedna marka, że Wam powiem, tylko po kolei. Chciałam Wam tylko pokazać, że je mam w takiej mniejszej pojemności. I najpierw zacznę od Dior Duna. Ja myślę, że to jest zapach, który, jeżeli nie wszyscy, to większość znają i większość kocha je właśnie zimą. Zaznaczę tylko, że wszystkie zapachy jesienne w tym filmie, w tym filmie, o których Wam mówiłam, to są też moje zapachy zimowe. Jeżeli o którymś zapachu Wam nie mówiłam, a właśnie też się wpisuje w tą jesienną nutę, taką, o której Wam mówiłam w tamtym filmie, to powiem Wam dzisiaj, bo prawdopodobnie wtedy po prostu tego zapachu jeszcze nie miałam, więc on dlatego nie znalazł się w tamtym zestawieniu. I teraz powinien tu być jeszcze jeden najbardziej znany zapach i bestseller sprzedażowy, ale niestety idzie do mnie już 1,5 miesiąca i ten zapach nadal do mnie nie dotarł i ja nie wiem, co mam robić, ale czekam na niego, bo sprzedający mówi, że on dotrze, że nie jest przesyłka zagubiona, więc czekam. I chodzi o zapach Camera Latafy. Także to jest zapach jak najbardziej jesienno-zimowy dla mnie. Ale tu mówimy o Dunie. No i Duna ja myślę, że nie muszę Wam przedstawiać. Tu właśnie nie działa za bardzo ta pompka. Ja myślę, że Duna Wam nie muszę przedstawiać. To jest dla mnie pustynia, piasek, słońce, jakieś konary wystające. Jest tu przyprawowość. Jest tutaj taka też forma otulenia, ale ja już zimą, wiecie, to jest tak. Jesień, kiedy przechodzimy z tego etapu letniego, nadal mamy taką potrzebę otulenia, bo słońce letnie nas otula. No i wiecie, po tylu miesiącach takiego otulenia, kiedy przychodzi chłód, raptem tęsknimy za tym, kiedy tak było fajnie, ciepło, nie trzeba było się ubierać. I bardzo tęsknimy za otuleniem. Otulenie nam dają gourmandy, jakieś dymności, jakieś takie pudrowości też. Ale zimą sięgamy już też po różne, bo sięgamy po jakieś takie ostre rzeczy. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak mam. Po rzeczy takie bardziej pikantne, po rzeczy właśnie bardziej może kadzidlane, trochę przyprawowe, wiecie, troszeczkę coś tam innego. I dla mnie to jest bardzo świeży zapach, z tym, że stricte zimowy, tak wpisuje się w tę aurę, tak bardzo idealnie współgra z temperaturą, z mroźnością powietrza. Nie no, Dune jest dla mnie kwintesencją zimowego zapachu, po prostu.
Dalej z tych właśnie takich malutkich pojemności mam Kenzo Jungle Elephant. No i to też jest zapach przyprawowy, to też jest zapach, który jeden powie, że otulający, a drugi powie, że to jest takie coś konkretne, mocne. On dla mnie też ma nuty trochę owocowe, tak troszeczkę przenosimy się troszeczkę z tym zapachem za tym, co tęsknimy, do czego zmierzamy, bo wiecie, jesień jest momentem, kiedy się przygotowujemy na zimę, ale zima jest momentem oczekiwania i to jest zapach dla mnie właśnie oczekiwania, to jest zapach, kiedy ja wyczuwam tu i dymność delikatną jakąś taką, ale też wyczuwam właśnie delikatne owoce, gdzieś tam dużą przyprawowość tego zapachu, kwintesencja po prostu zimy i tego, za czym tęsknimy i do czego już zmierzamy, co na nas czeka. Przepiękny zapach. I też chciałabym wspomnieć o Szalimarze. Wydaje mi się, że ja jestem jedyną osobą, i tu mogę zaskoczyć wszystkich, która, jeżeli w ogóle myśli o zapachu, o używaniu zapachu takiego, który jest troszkę mydlany, troszkę czystego prania, to ja myślę w kontekście zimy, a na pewno nie lata. Strasznie mnie drażnią te zapachy latem. Jak czuję to na kimś, to irytuje mnie to na maksa. Po prostu mój nos nie znosi tego. Ale bardzo dobrze odbiera mój nos z kolei te zapachy zimą. I takim zapachem jest też Guerlain Shalimar. To jest EDP akurat. Naprawdę to jest taka mieszanka. On jest mydlany, tak jak Agnieszka z Green Tea mówi, że nie akceptuje tego zapachu, bo jest zbyt mydlany, bo ona też nie lubi tych nut. Ja też nie lubię, ale on nie jest zwyczajnie mydlany, bo on jest i przyprawowy. On jest... Dla mnie to jest taki zapach z duszą, taki zapach starej chatki, taki zapach babcinego domu, taki zapach troszkę vintage. Ale vintage nie w złym słowa tego znaczeniu. On jest świetnie skomponowany właśnie moim zdaniem na zimę. To jest też jedyna taka, zdarzało się kilka takich mydlanych z Clean na przykład marki. Mydlanych zapachów, które ja akceptowałam, bo to była taka mydlaność cytrusowa. Ale jeżeli chodzi generalnie o mydlaność, to ja po prostu nie idę w tym kierunku. A to jest taki zapach, którym wydaje mi się, że on łączy bardzo wiele cech. Takiego domu rodzinnego, kiedy na święta sprzątało się bardzo dobrze domy, mieszkania. I pamiętam, że kiedyś też się spało pod kołdrą puchową. Strasznie mi to pachnie kołdrą puchową, taką ogromną, ciężką. I pamiętam też, że maglowało się pościel. To było takie pozbywanie się wszelkich zarazków, roztoczy, wszystkiego. I on miał bardzo specyficzny zapach, bo to chyba było na mące ziemniaczanej, się gotowało wodę i zagęszczało mąką ziemniaczaną i to powstawało taki zaczyn czy coś i w tym się właśnie gotowało tą kołdrę. Tak, pamiętam, możecie dać mi znać, bo to robiło się jak ja byłam mała, a później były już normalne pralki, odeszło się od tego. I pamiętam ten zapach strasznie. Dla mnie właśnie ten Shalimar to jest taki powrót do moich bardzo dziecięcych lat i skojarzenia w ogóle z tą czystością na święta, z tym praniem takim, z tą właśnie pościelą tak wyjątkowo inaczej pachnącą i w ogóle ona była zawsze tak wyprasowana idealnie, tak się pod nią spało jak pod czymś niesamowicie idealnym, jak pod taką chmurką, która była
perfekcyjnie zrobiona. Nie śpimy już teraz pod czymś takim. Wrzucamy i wyciągamy. Ja na przykład po ścianie nie prasuję, bo ona za moment wygląda źle, ale tamta pamiętam, że ona była krochmalona, maglowana powiedziałam. Pamiętam, że ona była krochmalona w tym właśnie krochmalu i jak się ją zaprasowywało, to ona była taka sztywna i że to bardzo długo, no ja po prostu, słuchajcie, opowiadam Wam o tym, w ogóle maglowałam, powiedziałam, ja pierdziu, ja jestem the best, po prostu takie tworzę słowa, że OMG. Bardzo mnie on przenosi w tamte czasy i ja myślę, że bardzo wiele osób on może przenosić w tamte czasy i ja myślę, że dlatego Shalimar to jest po prostu Shalimar i warto go znać, naprawdę. Strasznie zimowy dla mnie zapach. Kolejne zapachy to są Muglera, które to są akurat takie wielofunkcyjne, bo to jest zapach wielofunkcyjny, Alien, ale on przez swoją specyfikę bardzo kojarzy mi się już od jakiegoś czasu Wam mówię, ze śliwkami zapieczonymi. W związku z tym bardzo kojarzy mi się z zimą. Teraz w ogóle to jest czas śliwek właśnie. No był, bo to jesień, to jest czas śliwek. Ale on mi się strasznie kojarzy ze śliwkami. I śliwki mi się kojarzą też z takim mroźniejszym czasem, zimniejszym. Jakieś tam knedle, jakieś takie dziwne rzeczy. Okej, w grudniu tego nie robimy, ale no po prostu ja mam skojarzenia, on mnie otula, on mnie fantastycznie na każdą porę roku na mnie działa, ale teraz mam wrażenie, że tak bardziej wyjątkowo, że czuję się w nim bardziej wyjątkowo, że tak jakby czuję się na miejscu z tym zapachem, także Alien zdecydowanie, a drugi no to jest Angel właśnie Phantasm, o którym Wam mówię, że to jest czekolada, pralina, ale na końcu jest ten angelowy, pieprzny zapach i po prostu dla mnie ten zapach jest idealny. Jest idealnie czekoladowy, kakaowy i na końcu pieprzny. Fantastyczny na ten moment, w ogóle na moment też ten przedświąteczny, który zapachy mogą nas nastrajać do czerpania przyjemności, słuchajcie, z pichcenia, z przygotowywania się do świąt i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest taki idealny zapach nastrajający, bardzo, bardzo świątecznie, przepiękny jest. Kolejna moja propozycja, to bez tego zapachu ja zimy w ogóle sobie nie wyobrażam. Ja w tamtym roku go nie miałam i ciągle mi czegoś brakowało, bo ja miałam zawsze takie dwa zapachy na zimę. Jeden to była podstawowa EDP wersja La Viebel, a drugi to było właśnie Mon Guerlain. Ja je miałam i ja je zużywałam w ilościach zastraszających zimą. Ja przez jeden sezon te dwa zapachy potrafiłam zużyć, bo ciągle mi nie pasowało, czym mogłabym pachnieć, a tym mi pasowało zawsze. No La Vie podstawowej nie mam, mam taką malinową wersję, która już jest bardziej letnia, ale Mon Guerlain w wersji Intense to jest po prostu zapach zimy dla mnie. To jest zapach pudrowy, otulający, cudownie czuję się w nim zaopiekowana i to jest nawet nieważne, jakie nuty w nim czujecie, tylko to, że ten zapach jest idealnie wręcz skomponowany na zimę. Tak jakby ktoś myślał o zimie, o tym, że lubi na przykład siedzieć pod kocem z książką w ręku, z pysznym kakałem albo z jakąś pyszną kawką, może nawet z jakimś syropem ta kawka, jakieś ciasto typu, nie wiem, wuzetka. Po prostu idealnie skomponowane i takie przynoszące nas do właśnie takich przyjemnych chwil perfumy. I tamtej zimy nie miałam i powiem Wam, że wiecznie mi brakowało. Mimo że mam tyle gurmondowych, które mnie otulają i też bardzo je lubię i takich ostrzejszych, ciągle mi brakowało tego. To jest jakby taki święty graal zimy dla mnie. Zagadka.
Jaka jest nazwa zapachu Sphinx Fragrance wymieniana w filmie? Oczywiście film jest podlinkowany w opisie pod tym filmem. Obejrzyjcie sobie tamten i napiszcie odpowiedź w komentarzu. Standardowo. O kolejnym zapachu, który Wam powiem, to jest Kenzo Flower L'Absolu. Dla mnie to jest zapach zimy, bo to jest zapach orzecha. Dla mnie to jest bardzo orzechowy zapach, ale też z odrobiną aldehydowości. W ogóle chciałam też Wam powiedzieć, że jeżeli w mojej kolekcji zdarzały się takie zapachy bardziej aldehydowe, wyczuwalne, takie vintage'owe, no bo przez pomyłkę kupiłam albo wiecie, w ciemno i były takie zapachy w mojej kolekcji, to muszę Wam powiedzieć, że ja je tylko nosiłam zimą, chociaż zdaję sobie sprawę, że wiele osób powie, że aldehydy są dosyć świeże i noszą je latem. Ale dla mnie na przykład takie bardzo mocno różane zapachy, takie vintage'owo różane, zapachy aldehydowe wszelkiego rodzaju, noszalne są tylko i wyłącznie zimą. Ja wtedy widzę sens noszenia takich zapachów. Każda inna pora roku wydaje mi się, że to jest jakaś pomyłka po prostu, chociaż ja nigdy aż tak nie selekcjonowałam zapachów względem pór roku, ani pór dnia. A teraz widzę ogromną przemianę we mnie i to jest spowodowane, że im więcej testuję zapachów, tym bardziej dociera do mnie, że bardzo ważne jest, o jakiej porze roku dany zapach testujemy. Kiedyś w tamtym chyba roku w ogóle przekonałam się na przykład, że zapach Narciso Rodriguez Poudre, to jest taka kostka biała, to jest bardzo dymny, strasznie dymny zapach. No i wiecie, no dymność, no to wiadomo tylko na zimę. Ale zachciało mi się spróbować go latem. Myślę, kurczę, zróbmy eksperyment. No nie wyobrażam sobie dymnego, tak mocno dymnego zapachu, wręcz jakiegoś kadzilanego czy coś na lato, ale spróbujmy. I on był owocowy latem. On był słodko-owocowy. Była ta dymność, ale ona w ogóle nie odgrywała takiej roli jak zimą. Ja się zakochałam i zaczęłam latem używać ten zapach, a nie zimą. Więc staram się też każdy z moich zapachów przetestować o każdej porze roku, żeby zobaczyć, wydobyć z niego może coś innego niż już znam. I jeżeli jest jakiś zapach, który pachnie cały czas tak samo, jest multum u mnie takich zapachów, które bez względu na porę roku pachną zawsze tak samo, ale są zapachy i to jest taki zapach, który na przykład właśnie zimą czuć wręcz jego gurmondowość, a latem bardziej aldehydowość. I jeżeli ja nie lubię aldehydów, to wolę go używać zimą, żeby czuć tę orzechowość, bardzo mocno wyczuwalną dla mnie orzechowość tego zapachu, niż czuć tę kwiatowość aldehydową, wręcz mam na myśli taką ostrą, właśnie latem. Bo on brzmi inaczej względem pór roku. Radzę Wam tak próbować i testować zapachy. Nieraz się przekonałam, że można jeden zapach odkryć na nowo wręcz, zakochać się na nowo, bo o innej porze roku go testujecie. Więc Flower L'Absolu jak najbardziej dla mnie zima. Dalej replika. No, Maison Margiela. Słuchajcie, no replika, jak wiecie, była w kalendarzu adwentowym. W ogóle to może bym to zdjęła, bo to chyba tego, no, discard before use, no właśnie, bo to nie jest potrzebne, to nie ma żadnej zatyczki. To jest dla mnie zapach bardzo zbliżony do Star Maubusin, do Baby Cat, YSL, chociaż uważam, że gdybym Wam miała doradzić i powiedzieć, który zapach kupić w tym profilu zapachowym, to ja bym Margiela repliki nie poleciła. I powiem Wam dlaczego. Dla mnie Star Maubusin, który kosztował jakieś grosze mnie, bo ja chyba 80 zł za niego zapłaciłam, czy około 100 zł za niego zapłaciłam. On jest na mnie ultra trwały. O Baby Cacie w ogóle nie mówię, bo to
Ja muszę sobie chyba sprawić totalnie cały flakon Baby Keta, bo ja się zakochałam w tym zapachu. A ten zapach, słuchajcie, po prostu jest bardzo słaby trwałościowo. Ja wiem, że 5 godzin dla większości jest akceptowalne. I ja staram się do tego też przekonywać i też podchodzić bardziej akceptowalnie, ale ciężko mi to wychodzi. Też staram się do tego podejść, że 5 godzin, no to nie ma katastrofy, ale jeżeli mam wybór i mam zapachy w podobnym profilu, które trwają nieskończoną ilość godzin do umycia się, jednym słowem, to po prostu on dla mnie jest za słaby. On jest przepiękny, jest dymny, jest właśnie jak te rozpalone, nie ognisko, tylko ten kominek, gdzie trzaskające drewno. Jest to wszystko czuć w tym zapachu, jak najbardziej. On jest naprawdę niesamowity. Ja wyczuwam tu też słodycz delikatną, bardzo, bardzo zimowy zapach, taki wręcz otulająco nostalgiczny. Dla mnie ta trwałość troszeczkę jest za słaba, nie? No to już jak jesteśmy przy tej replice, to jeszcze Wam powiem o Jazz Clubie, bo jeżeli chodzi o Jazz Club, tu jest trochę lepiej z trwałością. Natomiast za pierwszym razem było lepiej. Za pierwszym razem mam wrażenie, że ciągle gdzieś go tam czułam, ale już za drugim razem, jak go użyłam, to miałam takie poczucie, że kurczę, ale tak naprawdę to ja muszę się skupiać na tym, żeby go w ogóle poczuć. Że to nie jest tak, że on mi gdzieś tam chodzi i cały czas do tego nosa wlatuje, ja wiem, że ja pachnę. Nie, ja muszę się zatrzymać w ciągu dnia i pomyśleć, czym ja dzisiaj pachnę. I to mnie po prostu... to mnie w tych zapachach trochę irytuje, no bo one nie należą do jakichś najtańszych, więc... Ale gdybym miała Wam powiedzieć też, czy ten, to wydaje mi się, że bym wybrała ten. I na dziś dzień wolałabym mieć 30 ml raczej tego niż By the Fireplace. I tu znowu, ja tu wyczuwam orzechowość tego zapachu, ale też wyczuwam jakąś taką miodowość, jakąś bursztynowość, coś drzewnego, sporo drzewa sandałowego. Wyczuwam takie stare beczki, w których właśnie, nie wiem, ktoś przechowuje jakąś whisky pędzoną na orzechach. Nie wiem, czy można pędzić whisky na orzechach, myślę, że nie. Ale to są tak właśnie pomieszane nuty. Ja to tak wyczuwam. Szczególnie wyczuwam te drewno beczkowe. Nie drzewo jako drzewo, ale właśnie drewno beczkowe, w którym coś tam się starzeje, powiedzmy. Piękny jest ten zapach. Niezwykle zimowy dla mnie. Niezwykle zimowy. Przepiękny i cudnie się z nim czuję. Także no co? Jeżeli chodzi o mainstream, to tak naprawdę tych zapachów takich stricte zimowych, żeby nie powtarzać się o tych zapachach, o których już Wam mówiłam jesienią, o zapachach jesiennych, no to jest tak naprawdę wszystko z mainstreamu. Większe gro tego, co lubię zimą, jest z niszy. No tam będzie tych zapachów więcej, także zapraszam Was na drugą część filmu i jeżeli nisza interesuje Was nawet bardziej, to wydaje mi się, że tam jest dużo więcej zapachów i nie wiem, czy zdołam w jednym filmie powiedzieć o wszystkich zapachach niszowych, które z zimą mi się kojarzą. Nie, no dam radę. Może aż tak dużo tego nie ma. Dobrze, słuchajcie. Na dzisiaj to tyle. Dajcie mi znać o swoich mainstreamowych ulubieńcach zimowych, a ja zapraszam Was na niszowe już jutro. Dziękuję, kochani. Buziaczki. Pa!